Zaczynamy wyprawę na Nordkap. W zasadzie już zaczęliśmy. I tym razem wyjątkowo właściwie, bo nie robiliśmy tego od ponad 10 lat. Nie jedziemy sami. Jedzie z nami Bulik. Jedzie z nami Bulik, czyli Kinga i Jędrek. I tak wygląda przed nami. No i gdzie jesteśmy? Dojeżdżamy do portu w Gdańsku. Czekamy w kolejce na prom. Idzie całkiem szybko, więc myślę, że zdążymy. A tam na nas czeka już nasz Wawel. Witamy w ten niedzielny poranek z promu Paul Ferries. Za chwilę będziemy dobijać do szwedzkiej ziemi, którą złupimy, jak to na porządnych Słowian przystało. Jak na razie złupiliśmy im tylko open bar Ten tutaj. i grill bar. No i rano zjedliśmy im wszystkie jajka na twardo i nie będzie więcej. Pierwszy raz jestem w Szwecji. Pierwszy raz w Szwecji jesteś? No. Ja byłam tylko na lotnisku w Szwecji. Gdzie? Nie wiem. To była Kopenhaga do Aha. I taką pogodą przywitała nas Szwecja. Ciągle pada. Czy to jest ta słynna szwedzka gościnność? Nie wydaje mi się. No i zaczynamy Scandi Trip. Jak zwykle nie mamy planu. Chcemy dotrzeć na Nordkap, odwiedzić świętego Mikołaja, pogadać z reniferami i spać na dziko w najpiękniejszych miejscach Skandynawii. Dojeżdżamy do miejsca dzisiejszego noclegu. Pierwszy nocleg na dziko w Szwecji. No zobaczymy, pogoda nas nie rozpieszcza, ale my ją jeszcze mniej. Niestety. Dzień dobry o poranku. Zwijamy obozowisko. Jest pięknie i prawie nie pada. Od czego ta saperka taka brudna, Jędrek? Od Słuchajcie, przestało padać. Nie pada już może z 10 minut. Jedzie się dobrze. Może dlatego, że Aga zaczęła prowadzić. Będziesz prowadzić teraz cały czas. No, lecimy na północ. To w takich miejscach z reguły zaczynają się horrory. Minęliśmy właśnie kilka opuszczonych chat, jedziemy taką szutrową, wąską drogą i czekamy, co się wydarzy, a jedziemy na miejsce postoju, a właśnie mijamy krzesło powieszone na słupie. Tak to wygląda, już wam pokazuję. Tak dzisiaj spaliśmy. Mieliśmy swoją chatkę i palenisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w pobliżu Tamy i tutaj, jak widzicie, są alarmy zalewowe, ale no w tej chwili
Mam nadzieję, nie będą tego robić, bo nasze busy też są w strefie zalewowej. Po drugiej stronie tamy. Ach, tu są. Tutaj ludzie zbierali się, żeby łowić łososia i utrzymywać kontakt z innymi, czyli wymieniać się doświadczeniami. Webasta chodzi. Patent. Zrobiliśmy tylko naprzód. Super. Ale można przełączyć, żeby było pół na pół, albo tylko, albo całe tu. Dobrze. Tylko to trzeba zrobić pod samochodem. Przepraszam za ten kubek. No nic się nie stało. Naprawdę. To nie był jakiś mój, jakby zbił któryś z tych, które były w szafce, to by było gorzej. A ten tak, ja myślałam, że on nie przeżyje tej wyprawy. Tylko szkoda, że już trzeciego dnia poszedł, nie? Ładniej nawet świeci słońce, więc kurczę. Że ta Szwecja jest tylko taka zła. Jest 4 lipca, godzina 23. Wjechaliśmy do Finlandii. No nie chcę się ściemnić już. Dzień 5 naszej podróży. Jesteśmy w Finlandii i w końcu wyszło słońce zza chmur. Jedziemy do Świętego Mikołaja, bo to nieprawda, że Święty Mikołaj pochodzi z North Pole. On pochodzi z Rovaniemi, z Laponii, więc mamy tam jeszcze jakieś 80 km i pokażemy Wam z samego jego domu. Mieliśmy już okazję spotkać Mikołaja na Alasce, ale ten w Rovaniemi podobno jest prawdziwszy. Zobaczymy. No i dotarliśmy na... Koło podbiegunowe. Za nami, znaczy my po środku koła podbiegunowego. Jest się 2 stopnie. Masz zapasowy? No. Kinga, Co jest? jak ty przeżywasz tą kolejną awarię? Wyjmij twarz z rękawa, nie płacz. Ojej. No to nie jest taka awaria, na co się za chwilę jest. Naprawdę. W ogóle z powodu niskich temperatur musieliśmy zamontować ogranicznik dla chłodnicy. Karton jak w Starze. Pogoda nas nie rozpieszcza i marzymy o ciepłym prysznicu. Zatrzymujemy się więc na małym kempingu. Jest to jedno z ładniejszych miejsc noclegowych jak dotąd. Ruszamy na pierwszy nocny spacer, a rankiem odwiedza nas stado reniferów. Idziemy nocą przez las.
Co? Ej, my tak sobie jedziemy przez tą Finlandię i coraz bardziej nam ona się podoba i tak jak się nie nastawialiśmy na nią w ogóle, to urzeka nas z każdym kilometrem i naprawdę, bo bardzo przypomina nam Kanadę, bardzo przypomina nam Yukon, który tak bardzo uwielbiamy i bardzo nam się spodobał. A za chwilę jedziemy w ogóle do miasteczka znanego z gorączki złota, czyli takie tutejsze Klondike, tutejsze, jak nazywa się to? Dawson City. To takie też tutejsze Dawson City. I w ogóle nas to tak strasznie rajcuje, że tu jesteśmy i już wiemy, i to mówię z każdym kilometrem pokonanej drogi, że na pewno tu wrócimy. Na pewno tu wrócimy, żeby pochodzić po parkach, żeby doświadczyć nie tylko białych nocy, tak jak teraz, ale także zorzy polarnej, czyli w porze zimowej. Tankujemy na odludziu na północy Finlandii. No jeszcze z 2 dni będziemy w Finlandii, ale powoli zmierzamy na północ. A pan co? Tankuję. Tankuję. 39,6. Na 40-litrowym baku? Jesteśmy w miasteczku, które ma przypominać miasta z epoki gorączki złota. To jest taka rekonstrukcja, ale te wszystkie budynki są wzorowane na oryginalnych budynkach z czasów gorączki złota, między innymi tych amerykańskich, kanadyjskich, między innymi z Dawson City czy z Alaski, ale też z Kalifornii, więc tutaj tak zebrane wszystko razem do kupy, żeby przyciągnąć te rzesze turystów. Środek lata w Finlandii. Kochane, no, do tego i... Osada Tankavara to atrakcja turystyczna. Jednak te okolice rzeczywiście były złotonośne, a pierwsze poszukiwania rozpoczęto w latach 30. XX wieku. Dziś, oprócz rekonstrukcji, znajdziecie tu Muzeum Złota, ale też będziecie mogli sami spróbować swoich sił w poszukiwaniu złotego kruszcu. Ale bardziej ustawny jest, nie? No i ogrzewanie. Zjeżdżamy do miasta Inari. Wrzos mówi, że to największe miasto w regionie tutaj, w tej północnej Laponii. Zobaczymy. Sprawdzimy to, jeszcze najwyżej w napisach zmienimy. Im dalej na północ, tym bardziej dziko dookoła nas. Po obu stronach drogi rozpościerają się hektary lasów. Mijamy piękne rzeki i chmary komarów polujące na świeżą krew. Coraz mocniej wraca nam wspomnienie naszej kanadyjskiej podróży. Niedaleko Utsjoki natrafiamy na małe drewniane budowle. To kościelne chatki z przełomu XVIII i XIX wieku. Co to jest? Zaraz ci powiem. Helander torfowy grzebień. Jedziemy. Już jutro będziemy w Norwegii. I tyle z Finlandii. No, tak nie ma towarów. Z deszcz, zimno to tam. Coś tam w szapie olej, nie?
Zatrzymaliśmy się tutaj. Może na nocleg, może tylko na posiłek. Zobaczymy. Jesteśmy pośrodku drogi między Utsjoki a inną miejscowością Naka. I to jest jedna podobno z najpiękniejszych widokowo dróg w Finlandii, więc zobaczymy, sprawdzimy to. A po drugiej stronie mamy już Norwegię. Tak, po drugiej stronie mamy Norwegię. Czyli co, jemy obiad i zdecydujemy, bo do zachodu słońca mamy jakieś 3 tygodnie. Tak. Aga zapomniała dodać, że z tej strony jest Finlandia, a po drugiej stronie rzeki już jest Norwegia. Kto jest ląd? Tak. Czyli my robimy podmianę. Dawaj. Dawaj! Masz! Dawaj! Tak wygląda gotowanie obiadu. 2 rodziny osobno. Czekaj, nie było durszlak Jędrzej. Durszlak. Nie będziemy. Tutaj Państwo preferują gotowanie na małym ogniu. I takim To się nazywa slow cooking. Slow cooking. Ale za to z dużej butli. I co dzisiaj macie? Proszę zobaczyć, ravioli ze szpinakiem, ze serem. Do tego mamy tutaj... Ze srem. A Kinga, podczas jazdy wałkowałaś tutaj? Tak, i tak lepiłam, nie? Bo tutaj na siedząco to tam bez problemu to Kinga szło. się nudziła po drodze. A tu u Pani? A u nas mamy dzisiaj ajab sandal. Też robiłam. Z makaronem. No, takim domowym, swojskim. Robiłam. Jedziemy trasą Utsjoki-Kirikasniemi. To najpiękniejsza trasa widokowa w Finlandii. Wiedzie wzdłuż granicznej rzeki Teno, a my doświadczamy krajobrazów niespotykanych nigdzie indziej w Finlandii. Zbocza gór wydają się wyrastać prosto z rzeki. Drzewa i krzewy z czasem zmieniają się w piękną tundrę, a później zbocza gór odsuwają się od rzeki, ustępując miejsca rozległym płaskowyżom. Jest słonecznie, dziko i pięknie. Czego chcieć więcej? Słuchajcie, jedziemy tą niezwykłą doliną i jest godzina 21:31. Niesamowite, światło jak o 14. Prawda? Jesteśmy w parku Kevo. Idziemy takim krótkim szlakiem na początek albo koniec kanionu. Podobno czeka nas piękny widok. Cały szlak ma 80 km. I my już Częściowo go zrobimy. zrobimy chyba połowę, ale już sami wiemy, że wrócimy tutaj, żeby przejść cały. Bo one jakby, ludzie, którzy w okolicy mieszkają, to wpływają, te góry wpływają na ich, znaczy, no nie kręć mnie, bo się stresuję. Mają wpływ na ich duchowość i tak dalej, nie? Po prostu jakby, że to są takie święte miejsca, tam są. W dawnej religii Samów Savio albo Savia znaczyło święte, czyste i głębokie jezioro, które zawsze miało jakieś podwójne dno i zazwyczaj takie jeziora czy święte strumyki były bramą do domu Saviomaa, czyli duchów, które mogły się objawić, kiedy się zajrzało do wody. O ja! Znajdujemy się przy największym źródle w Finlandii. Oczywiście na Morenie. Co ciekawe, w Finlandii, tak jak my nazywamy lodowiec lądolód skandynawskim, oni wcale nie nazywają go mosińskim. I to jest przynajmniej brak szacunku
ale nie mamy z kim tego wyjaśnić, więc zostawiamy to jak jest. I jesteśmy w Norwegii!